Witamy serdecznie wszystkich miłośników starego audio na naszym kanale Audio Azyl. Dziękujemy za subskrypcję oraz komentarze. Do subskrybowania naszego kanału oczywiście wszystkich bardzo serdecznie namawiamy, abyście byli na bieżąco z naszymi odcinkami. Jak również oczywiście jest to motywacja dla nas, aby te odcinki kręcić, abyście razem z nami oglądali te wszystkie piękne urządzenia. Dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie wszystkim tym, którzy wspierają naszą zrzutkę na Muzeum Stacjonarne, gdyż jest to ogromny projekt i chcielibyśmy, aby te wszystkie sprzęty znalazły swój własny ciepły kąt. W muzeum mamy już tutaj, oczywiście dodam zdjęcia, zamurowane bramy, mamy drzwi wstawione, mamy też w środku już prawie całość ocieploną, elektryka już też jest bardzo mocno zaawansowana, także prace posuwają się do przodu, może nie w tym tempie, co by sobie wiele osób życzyło i ja również też, ale no niestety nie jest to tak mały projekt, aby to wszystko załatwić w tak krótkim czasie. No i oczywiście koszty też się mnożą, także gdyby ktoś chciał wesprzeć nasz projekt, to bylibyśmy bardzo wdzięczni za ten gest i oczywiście link pod tym filmem, jak również na naszej stronie wehikuł-czasu.com. A dzisiaj mam paczki, które już czekają naprawdę kilka tygodni, aby je otworzyć, ale nie miałem autentycznie czasu na to. A jestem bardzo ciekaw, co jest w środku. Dzisiaj ten film w ogóle kręcę sam, bo moje kochanie, które tutaj serdecznie pozdrawiam, jest na szkoleniu i muszę sobie w tej chwili całkiem radzić sam. Więc przyniosłem te paczki, mamy z Kanady, mamy od pana Piotra z Krakowa. No i oczywiście chcę zajrzeć, co do nas dotarło, bo jestem tego ciekaw już długi czas, ale nie chciałem tych paczek w żaden sposób otwierać samemu, bez informacji na naszym kanale, co do nas dotarło, więc dzisiaj jest troszeczkę wolniejszy wieczór, a więc postanowiłem to uczynić. Od pana Piotra z Krakowa mamy tutaj coś, czego jeszcze przodu nie widzę. Z tyłu zobaczę, co tutaj pisze Made in Japan. To widzę. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że wy to widzicie dobrze, bo ja nie mam podglądu tutaj jakby pod obraz, ale starał się, będę wam to prezentować. I to jest, to jest deck Sansui z autorewersem. Przepiękny. Jestem oczywiście bardzo ciekaw, czy sprawny, a jeżeli nie, to oczywiście bardzo chętnie wymienię paski, bo bardzo lubię wymieniać paski w tych magnetofonach, bo to jest tak jakby to, czego przez te wszystkie lata elektroniki nie jestem w stanie naprawić, ale z tymi paskami daję sobie bardzo dobrze radę i powiem szczerze, że bardzo lubię to, odpręża mnie ta praca i cieszę się, że ten sprzęt, jeżeli jest niesprawny, to można go przywrócić do funkcjonalności i można się im cieszyć. Także dziękujemy panu Piotrowi bardzo, bardzo serdecznie za ten piękny magnetofon, bo Sansui jest u nas reprezentowany, ale tego modelu oczywiście nie mieliśmy w naszym muzeum. Bardzo ładny Sansui. A jest jeszcze coś, pokażę wam tutaj, bo bym przeoczył. Zajrzę jeszcze niżej, czy coś jest, bo czasami pilot lub takie inne rzeczy gdzieś się tutaj zawieruszą i byłaby ogromna szkoda. Jeszcze mamy radyjko. Kiedyś, tak wam powiem szczerze, był taki audycja w radio, słyszałem, jak mówiono, że w Japonii wyprodukowano już takie radia z bateriami, które potem, jeżeli się ta bateria wyczerpie, od razu można wyrzucić do śmietnika i kupić po prostu nowe, bo tak tanie jest tańsze niż baterie. Mi się wtedy, to oczywiście była jeszcze komuna, wierzyć w to nie chciało, że można być tak lekkomyślnym, żeby wyrzucić radio. No u nas takich rzeczy wtedy oczywiście nie było. Była to dla mnie naprawdę wtedy niesamowita wiadomość. Jeszcze raz bardzo dziękujemy panu Piotrowi za ten piękny deck. No a teraz otwierałem paczki od Pawła. Paweł się już nawet pytał kiedyś, czy coś dotarło, czy nie, bo dawno nie było paczek. Ja powiedziałem, że owszem.
jest, ale no po prostu nie mam czasu się za to zabrać. Więc jestem bardzo szczęśliwy, że dzisiaj mogę te paczki otworzyć, bo tak jak mówiłem, czekają już długo na ten moment. Chyba wyszedłem nawet trochę z wprawy, ale mam nadzieję, że jakoś sobie z tą paczką poradzę. O! Nie wiem, cóż to takiego. Być może wypełnienie, ażeby ten sprzęt się nie poobijał. Mamy coś takiego. Nie wiem, cóż to takiego jest. Jest bardzo delikatne i przyjemne w dotyku. Myślę, że Paweł to po prostu dał jako wypełnienie. I pokażę wam coś, czego jeszcze nigdy w rękach nie miałem. To jest chyba taka typowa amerykańska piłka do ich narodowego sportu, którą się uderza kijem baseballowym. No, u nas kij baseballowy kojarzy się czasami z innymi rzeczami, ale nowa, zapakowana. Dzięki, Paweł, nigdy nie widziałem jej, nie miałem przyjemności trzymać w rękach. To wypełnienie tutaj odłożymy na bok, bo mamy kable. Zobaczcie. I to grube. Mnie naprawdę fascynuje to, że tyle ludzi takie rzeczy wyrzuca. No bo to wygląda jak nowe. Więc o, tu mamy kabel do prądu i jeszcze kolejne kable tutaj cincze. To jest zawsze świetne, bo cały czas chodzę i myślę, jak te sprzęty pospinać, ile tych kabli będzie potrzebne. A teraz przechodzimy do sprzętów. Panasonic. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. W pięknym stanie. Naprawdę. Lekko przykurzony, ale przód niezniszczony. Nie wiem, czy kieszeń, nie otwieram kieszeni po raz pierwszy od jego zakupu, bo wygląda to na nieużywane. Nigdzie nie obtarty. Nie no, świetny egzemplarz. Naprawdę świetny egzemplarz Panasonica. I co ciekawe, mamy tutaj napis 110, 127, 200, 220, 230, 250 V. A więc gdzieś jest możliwość zmiany napięcia. Tak, jest tutaj możliwość zmiany napięcia, a to mnie bardzo cieszy, bo tak piękny sprzęt można podłączyć pod 220 i cieszyć się nim bez konieczności posiadania napięcia amerykańskiego. Cóż mamy dalej? No, będę się musiał posikować tutaj trochę nożem, bo strasznie pozawijane. Wydaje mi się, że dość ciężkie. Dech.
nadzieję, że widzicie dobrze. Z tego co pamiętam, bo chyba o tym rozmawialiśmy z Pawłem, bo to jest właśnie zmieniarka na 6 kaset. I już taką w naszym muzeum posiadamy i był nawet już 1 lub 2 odcinki na temat tego pioniera, ale jest to na tyle piękne i cenne urządzenie, że skoro ktoś wyrzucił, ogromny żal byłby, ażeby go do naszego muzeum nie wziąć, bo no oczywiście sprawdzam napięcie, niestety tutaj jest tylko 120, przepraszam, nie ma 220 naszego napięcia, ale egzemplarz jest w ładnym stanie, ma parę rys, no ale nawet gdyby był uszkodzony, to na części zawsze warto go zostawić, no bo jest to wspaniałe urządzenie. Ja kocham zmieniarki kaset, nie będę ukrywał, więc ta zmieniarka bardzo mnie cieszy. Cóż jeszcze? O, mamy jakiś telefon, smartfon, czyli zabójca wszystkich tych urządzeń, zastępujący dzisiaj wszystkie inne urządzenia. Hitachi Pilot. I tutaj mamy do telewizji i do wideo. Mamy magnetowidy Hitachi, a więc być może będzie do któregoś z magnetowidów pasował. Bardzo się cieszę, że jest, bo no, piloty są zawsze bardzo potrzebne. Cóż mamy dalej? Oj. Tu jest coś ciężkiego. Tego już nie rozepnę, bo jest gruba folia. Ale strasznie ciężkie. Nie wiem, co to takiego jest. Amplituner, nie, magnetofon, gdzieś się tutaj kabel jest, zakładam, jakiś klapka, rzucę okiem, to jest magnetofon, ale z amplitunerem, z tego co widzę, bo ma głośność. Yamaha. Słuchajcie, ciekawa rzecz, tu są baterie z tyłu. Mam nadzieję, że widzicie dobrze. To jest taki, powiedzmy sobie, kombajn, bo oczywiście muszę rzucić okiem na napięcie, ale chyba też tylko niestety 120 V. Tak, tu mamy wejście antenowe, czyli jest to typowy, jakby to powiedzieć, kombajn. Rzadkość w takim wydaniu, mi się wydaje, jeżeli chodzi o magnetofon. Tuner możemy podłączyć, mamy tak FM, AM. Możemy nagrywać bezpośrednio z radia. Podłączyć możemy jeszcze gramofon oraz mamy wejście zewnętrzne, czyli bardzo ciekawe urządzenie. Programację stacji mamy, Dolby, regulacji wysokich oraz niskich tonów. No, mega ciekawe i mega ciężkie. Naprawdę w ładnym stanie. No, dzisiaj będę sprawdzał, czy sprawny. O, jeszcze została kaseta Fuji 8 mm. A, to jest do czyszczenia głowic magnetofonowych, wideo Hi 8. Bardzo dobra, bo mamy trochę tych urządzeń i taka kaseta czyszcząca do głowicy zawsze się przyda. Także mamy
pierwszą paczkę od Pawła otwartą. Świetne urządzenie. Przechodzimy dalej. Cóż tu mamy? Znalazłem jakąś stópkę łamaną. To nie najlepszy znak, ale być może ona jest od czegoś innego. Nie od sprzętu, który jest tutaj w środku. Harman Kardon. Mam nadzieję, że widać dobrze. Tuner. Wydaje mi się, że do tego kompletu mamy jakieś urządzenia dodatkowe. Cóż tu mamy? Technics. Elektrycznie otwierana kieszeń 373 model. No niestety tutaj nie można liczyć chyba na więcej niż 120 V. No niestety tylko to napięcie. Prąd niezniszczony. No ja kocham ten model, bo tak właśnie wyglądała moja pierwsza duża wieża, którą sobie kupiłem. Właśnie z tym modelem. Także jest tu jeszcze taśmą coś sklejone. Bardzo ciekawy egzemplarz dla mnie osobiście. Cieszę się z niego. Wydaje mi się, że już jeden w muzeum mamy, ale Technicsa za dużo nigdy nie jest. No i coś w drewnianej obudowie się tu jeszcze chowa. Wow. To jest bardzo vintażowe. O, proszę. To jest amplituner. I mamy tutaj falę FM. Możemy podłączyć fono, widzę, AM. Wejście zewnętrzne jest. No tutaj będzie na pewno tylko i wyłącznie 120 V. Ale mamy tak właśnie 8-ohmowe kolumny można podłączyć, magnetofon, gramofon. Czyli ten wejście zewnętrzne to jest właśnie tutaj lekko mało czytelne, to będzie tape. Ale bardzo ładne. Przypuszczam, że bardzo ładnie świeci. Będę to oczywiście dzisiaj sprawdzał. Na ten karton to by było wszystko. Włożę to tu, żeby zrobić trochę miejsca. I mamy jeszcze jedną paczkę. Ta jest ciężka. Nie mam pojęcia, co tu może być w środku, ale jak ją niosłem, to była naprawdę ciężka.
dyktafony. O, dyktafon. Mały. Bardzo mały dyktafon. Z kasetą w środku. Mam nadzieję, że widać. Bardzo ciekawa rzecz, bo na tej kasecie może być coś nagrane. Ładne, z futerałem. Niezniszczone. Audio, wideo. Gazeta z dawnych lat. Oczywiście widzę tutaj, że są takie vintażowe zdjęcia też, więc opowiada historię też sprzętów starszych. Z którego to jest roku? Maj 97. Ale zdjęcia w środku przedstawiają też jakiś jest artykuł tu o takich starych jakichś kolumnach. Bardzo fajnie, dziękujemy. Czasami są tam bardzo cenne informacje. Ale co to jest, to nie wiem. Coś do ogrzewania rąk, ale nie wiem, co to ma znaczyć. Jakaś na pewno Pawła niespodzianka, ciekawostka, zawsze jakaś zagryzka się powinna znaleźć. Pilot Hitachi. No i tu mamy drewniane. Akai Electronic pisze z tyłu, a z przodu, z tego co rzuciłem okiem, zdaje się, że to jest 8-ścieżkowiec. Tak jest. Piękny. QR830 Akaja. No, mam nadzieję, że to widzicie, bo nie mam podglądu, tak jak mówiłem. Chciałbym, żebyście to również zobaczyli. Bardzo, bardzo ładny, bo mamy tutaj zegar. Nie wiem, jak ten zegar chodzi, bo tutaj nie widać żadnego ustawiania. Być może w trakcie pracy urządzenia. Głowica, słuchajcie, no nie pokażę wam tego, bo nie mam jak, żeby zbliżyć kamerę, ale głowica jest nowiusieńka. Świeci się tutaj, jak otworzyłem klapkę, jak nowa, więc prawdopodobnie może nigdy nawet tu kaseta nie była włożona do środka. W ogóle jest bardzo czysty, zadbany. Gdzie jest tutaj przycisk power? Gdzieś tutaj musi być. Jako takiego nie ma, ale no ciekawe, jak się go załącza. Być może tym zegarem tutaj jest tu jakaś na pewno tajemnica, bo takiego typowego przycisku z tym napisem sieć nie ma. Być może po włożeniu kasety zaczyna pracować magnetofon. Tu jest przełącznik, jakiś stop model, coś ciekawego tutaj jest, ale jest przepiękny. To, no z tego się niesamowicie cieszę, bo to tych 8-ścieżkowców mamy trochę, ale mało jest ich takich markowych. Jest dużo firm, których nie znamy, a tu mamy typowy i to jeszcze Akai, gdzie pozdrawiamy Tomka Akaja, bo Akai jest po prostu fenomenalny. Grundig. I tu pisze jakiś Satellite 7000. Instrukcja obsługi. O, czyli to jest do tego radia. Radio globalne. Odbiornik światowy, jak to się mówi. I do tego mamy instrukcję. Nie wiem, czy ten model mamy u siebie w tej chwili, bo mamy kilka Grundików. Ale czy ten 700, przepraszam, nie 7000, 700. Nie jestem do końca pewien. Kabel HDMI. Kolejne piloty schowane tutaj. Mamy tak, kolejne Hitachi.
Do czego to mogło służyć? Głośniej, ciszej. To był chyba telewizor. Być może kino domowe. No nie mam okularów. Musiałbym okulary ubrać, żeby... Tak, to będzie jakieś kino domowe, bo jest tu sterowanie również do wideo, DVD, coś takiego. No i mamy piękne Sony Betamax. O, jest. Sony Betamax. A od Pawła otrzymaliśmy kiedyś magnetowid Betamax. Został naprawiony. Działa dzięki 2 osobom, bo Krzysiek elektrycznie go naprawił, a Robert mechanicznie. No, tamten magnetowid srebrny, nie wiem czy kojarzycie, piękny, naprawdę pięknie odtwarza w tej chwili. Miał bardzo, bardzo grubą historię pospinaną z serwisów Sony w Kanadzie. I ostatnia naprawa się nie powiodła i dlatego ktoś go wyrzucił w kartonie, ale nie wyrzucił go z pilotem. Być może ten pilot do tego Betamaxa by pasował. No byłoby świetnie. Bo jedynego, czego brakuje do tego Betamaxa, to jest właśnie pilot. A tu pisze Sony Betamax. Więc być może się uda. Być może mamy farta i będzie z pilotem. Mamy ciąg dalszy pilotów. Kolejne Hitachi i odjechany Technik. Słuchajcie, tu mamy Hitachi. To widocznie był chyba tydzień Hitachi. Czy miesiąc Hitachi, bo tyle Paweł tych Hitachi pilotów zebrał, a to jest tutaj i DVD, i telewizor, wideo, CD, magnetofony, amplituner. Także naprawdę bardzo wielofunkcyjny, czyli obsługujący naprawdę bardzo dużo urządzeń. No a tu mamy Technicsa. CD, tape monitor, wideo, CD obsługuje, zobaczcie, TV. No, są jakieś skróty, VCR mi się wydaje, no to mi się aż wierzyć nie chce, ale jest naprawdę, tak, jest przełącznik między wideo a telewizorem, no. Bardzo, no, pilot jest naprawdę, powiem szczerze, grubo. Jest tutaj wideo CD. To jest rzadkość, bo wiele osób wideo CD, my mamy w muzeum wideo CD, ale wideo CD nigdy nawet nie widziało, bo to było tak rzadkie. I tutaj jest tape monitor, czyli możliwość sterowania 3-głowicowym magnetofonem. Tak by mi wychodziło. No kurde, fenomenalny pilot. Nigdy takiego pilota nie widziałem. Na pewno go nie mamy, ale jest na pewno bardzo, bardzo pożyteczny. Mega, mega fajnie. Cóż mamy dalej? To mi wygląda na jakąś baterię. To znaczy na pewno to jest bateria od czegoś. Tylko jestem ciekaw od czego. Tu jest coś na dnie bardzo ciężkiego. Nie wiem jak to tu ugryźć. Bo jest to zawinięte w coś bardzo śliskiego. Nie mam pojęcia, co to takiego może być, ale jest ciężkie. No, coś odpadło. Widocznie w transporcie jest znaczek, też się odkleił. Grundig. A, mamy
Satellite. No niestety, ojej, w transporcie, zobaczcie, nie wiem, czy nie przeszkadza ta folia, tu, radio globalne, ciężkie niesamowicie, no i odkleiły się wszystkie listewki, wszystkie blaszki, wszystko co mogło się odkleiło, ale jest, to tutaj od baterii, no tak, to jest bateria od niego na pewno. Nic więcej się chyba nie wydarzyło, z wyjątkiem tego, że po prostu puścił stary klej. Będzie można to oczywiście przykleić, co też dzisiaj uczynię, bo mogłoby zginąć, bo tak jak pamiętacie, u Artura otrzymaliśmy też pięknego nowego Tandberga, też z jedną, z odklejoną blaszką od licznika i też zostało to już przyklejone, bo mogłaby zaginąć, a to byłaby ogromna szkoda, gdyby tak się stało. I tu mamy coś jeszcze, równie mocno zawinięte i równie ciężkie. I też coś niestety tam lata. Staram się to odwinąć jakoś tu. Ale też bardzo solidnie zawinięte. O! Ojej! Tu odpadło coś większego, ale to jest jakby braciszek. Nie wiem, od czego to jest, czy to było tu. Tak, zdaje się, że to jest tak, od wymiany tutaj fal. I to jest model 2100. Poprzedni był model 2000, a tu mamy model 2100. No, trzeba będzie to wyczyścić. Tutaj listewki są całe. Nie mam oczywiście wiedzy, czy to pracuje. I nie wiem, czy tu jest oczywiście 220V. Ale mamy dwóch braciszków Grundika. Tu widzę, że leży coś jeszcze. Coronette Stereo. Nie wiem, co to może być. Będę musiał poszukać, czy to może od których z tych Grundików, ale nie sądzę. Ale warto byłoby znaleźć, od czego to było. No, w każdym razie tutaj mieliśmy tylko tego Akaja i te dwa radia, więc no nic, będę musiał poszukać. Także widzicie, dotarły kolejne egzemplarze. No, trzeba je oczywiście wyczyścić, ofotografować, sprawdzić. Na pewno część z nich naprawić, ale jeszcze w tej chwili można to uczynić, bo jeszcze są fachowcy w tym kraju, jeszcze są części zamienne do niektórych urządzeń. Oczywiście nie mówię o częściach mechanicznych, bo to jest bardzo, bardzo ciężko, żeby dostać mechanikę, ale części elektroniczne, a więc można ratować te sprzęty, więc jeżeli macie taką okazję, uczyńcie to, nie pozwólcie, żeby te sprzęty zaginęły. I oczywiście oglądajcie nasz kanał. Zapraszamy do kolejnych odcinków. Niedługo już na pewno będą odcinki z moim skarbem, gdzie będziemy razem prowadzić
kolejne programy i pokazywać Wam sprzęty, które do nas dotarły, które zostały naprawione, które będą trafiać, miejmy nadzieję, już w najbliższym czasie na nasze półki muzealne. I jeszcze raz dziękujemy Wam za to, że piszecie nam tyle pozytywnych komentarzy i oczywiście, że subskrybujecie nasz kanał. I jeżeli chcielibyście uczynić i wesprzeć nas w projekcie budowy Muzeum Stacjonarnego, to oczywiście zachęcamy Was do tego. Jeżeli chcecie uczynić ten drobny gest, to pod tym filmem oczywiście linki na naszej stronie internetowej. Dziękuję bardzo za oglądanie naszego kanału i zapraszamy ponownie. Do zobaczenia.